Dzisiaj dla karoserii bardzo wyjątkowy dzień. Tak wyjątkowego jeszcze w naszej 5-letniej, prawie 6-letniej karierze nie mieliśmy. Można powiedzieć, że dzień przełomowy, bo na świat przychodzi dzisiaj nasze nowe dziecko. I tym razem to nie jest psie dziecko, to nie jest dziecko samochodowe, to nie jest dziecko medialne, to nie jest nowy kanał, to nie jest dziecko filmowe, tylko to jest dziecko internetowe. Ponieważ rozszerzamy działalność karoserii i stworzyliśmy zupełnie nowy serwis, który nazywa się findcar.pl. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Już teraz wchodźcie sobie w opis tego odcinka, tam znajdziecie link do findcar.pl i przeglądajcie sobie wszystko, co jest tam w tym momencie, a mamy nadzieję, że i wielu dealerów do nas dołączy i że Wy będziecie klikali, oglądali, kupowali i dzięki temu karoseria i Findcar będą rosły w siłę. A teraz zaczynamy dzisiejszy odcinek też z samochodem wyjątkowym, którego już nie można kupić, który już nie jest produkowany, ale kiedy pojawił się na rynku, wzbudził niemałą sensację. Przed Państwem Hyundai i30, ale z literką N. I jeszcze dopiskiem Performance. I jeszcze dopiskiem DCT. I jeszcze dopiskiem Fastback. I jeszcze z dopiskiem Packet Luxury. Dzień dobry. Dzień dobry, ja wyglądam jak handlowiec Hyundai'a, a Ty widzę jak typowy kierowca Hyundai'a. Tylko takiego 1.4 Słuchaj, TGDI. mamy auto sportowe, to ja na sportowo dzisiaj. Dzień dobry. Kłaniam Dzień się dobry. uprzejmie. Auto naprawdę wyjątkowe, ponieważ z salonu od pierwszego właściciela, poliftowe i od 2021 roku przejechało zaledwie 30 000 kilometrów. Wyobraź sobie, że to jest taki sportowy, on marzył o sportowym samochodzie, taki wiesz, żeby się prowadził, żeby zapytał, nieważne zużycie paliwa, nic, trzeba, emocje. Ile razy był na torze? Przypuszczam, że za Zero. Nie Zero. było. Jeszcze jest na oryginalnych Pirelli P0, które Czekaj, wstawiano do mają tego jeszcze samochodu. włoski? Czekaj. Nie, włosków już nie mają. Już nie ma. Wiesz, co ile wymieniał olej? No, jeżeli zrobił 30 000, to przypuszczam, że tak co 4-5 tysięcy. Zdarzało się nawet co 3000 kilometrów, więc kilkukrotnie go wymienił. Założył sobie, że będzie co 10, ale w ciągu roku przejeżdżał 3000, to co 3000 wymieniał. Wiesz, ile jeździ autostradami niemieckimi? Jeżeli w ogóle wyjechał za granicę państwa, to Nie wiem. wyjechał? Jego żona nie lubi jeździć, bo dostaje tam wymiotów, sraczki, czegoś tam i mówi, że ona szybkiej jazdy nie lubi, więc 100 między tirami na autostradzie każdej. Czyli jeździ samemu. Auto jest generalnie nowe i potem zobaczysz we wnętrzu. Kosztuje, tak jak tutaj stoi, chcielibyście je kupić, 100 ile? 130 000 złotych, ale bez faktury. Faktury nie dostaniecie, ale na umowę kupna-sprzedaży możecie go mieć. Co jest istotne, jest to wersja po liftingu. A ten lifting w tym samochodzie, jak Piotruś dobrze wiesz, sporo zmienił. Silnik pozostał ten sam, ale poprawiono mu chłodzenie, zmieniono mu turbosprężarkę. Dostał też delikatny zastrzyk mocy w wersji Performance, bo z 275 koni zrobiło się tych koni 280. Bez Performance'a mieliśmy 250 koni. 392 Nm, one o 14 Nm skoczyły do góry, ale to, co się zmieniło przede wszystkim, czego nie można było mieć w wersji przedliftowej, to wskoczyła tutaj zupełnie nowa skrzynia biegów, czyli 8 DCT. Dwusprzęgłówka, 8-biegowa, przygotowana specjalnie z myślą o tym modelu, bo w większości innych swoich samochodów, czy Hyundai, czy Kia używali najpierw skrzyń 6 DCT, potem 7 DCT, a N-ka dostała 8 DCT mokrą, czyli z chłodzeniem olejowym, żeby to wszystko sprawniej i lepiej działało. Co możesz powiedzieć tutaj o samym tym silniku i skrzyni biegów? Auto stało się bardzo popularne jeszcze przed liftingiem, bo się okazało bardzo rozsądnym hot hatchem za bardzo rozsądne pieniądze i ludzie byli generalnie z niego zadowoleni, jak w niego siadali i zaczynali jeździć. Wszystkie generalnie media, wszystkie komentarze, jakie były na temat tego samochodu, ludzi, którzy nim jeździły, wprost mówiły, to jest jeden z lepszych hot hatchy na rynku. A jak to wygląda po latach, jeżeli chodzi o usterkowość? Słuchaj, jeżeli chodzi o usterkowość, to jedna chyba z takich większych tutaj wad tego silnika, właściwie no jakby nie tylko tego konkretnie, ale w ogóle chodzi, jeżeli o układ GDI, no to jest problem z nagarem, ale to mówimy tylko, jeżeli auto jeździ w mieście. Jeżeli ktoś używa go bardziej dynamicznie, torowo, to raczej ten nagar się nie zbiera, ale to także jest w silnikach volkswagenowskich, mówimy tutaj o TSI, czyli też taki znany przypadek, prawda? Ogólnie więcej
tutaj jakby usterek tego silnika nie ma. Sam właściciel zrobił 30 000 km, więc od niego próbowałem wydusić, czy coś tutaj zrobił. No to proszę oleju nie zrobił Choinkę nic. zapachową. Choinkę i zmienił dywaniki. Także Dwa razy tutaj... zrobił siku podczas krótkiej trasy. Wszystko, co zrobił w Także nie Hyundai zrobił tutaj 30. za bardzo w samochodzie. Natomiast ogólnie, wiesz, no to mało jest opinii o tym silniku, więc generalnie Ale też... czemu jest mało opinii o tym Wiesz co, silniku? Czy to wynika z tego, że po prostu nie ma tutaj czego krytykować? Słuchaj, Bo po niektórzy pierwsze- robią z tego 400 koni 550 Tak, Nm. i to jest silnik podobno bardzo dobrze przystosowany, zwłaszcza w wersji tej poliftowej, gdzie zmienili też turbosprężarkę, intercooler i kilka tam elementów w osprzęcie. Jest podobno do wyciągnięcia tu ponad 400 koni samym chipem. Podobno. Bez zmian jakichkolwiek bez, technicznych. bez zmian technicznych. No nie mamy O tym tutaj słyszałem. mchewa, to jest Nie mamy, istotna tak. rzecz. Żadnej zelektryfikowanej dodatkowej jednostki, która by wspomagała tego spaliniaka, czyli mamy tylko 2 litry uturbione, które generują nam tutaj tych 280 koni Słuchaj, mechanicznych. jest to prosta dosyć jednostka, wiesz, łańcuch jest tutaj na rozrządzie, znaczy czyli układ napędu rozrządu jest łańcuchowy, więc generalnie jest bezobsługowy. Słyszałem o tym, że przy przebiegach takich powyżej 150 000, około 150 000, warto do niego zajrzeć. Natomiast Hyundai Przecież on jak tego nie sprzeda, to za 15 lat zrobi ten przebieg. 30. 20 albo za i 30. 30. Ja Hyundai, bym Ci polecał jeździć. rozrząd wiadomo jest na łańcuchu, tak jak wspomniałem. Hyundai zaleca wymianę oleju co 15 000, czyli przypuszczam, że ta mniejsza usterkowość tego silnika polega przede wszystkim na tym, że zmienili interwały serwisowe z 30 na 15. Nie robią tak jak inne marki, więc przypuszczam, że dlatego też się tutaj nie psuje, tak? Gdyby nam doszło do wymiany tego rozrządu, to widziałem, że są w zamiennikach i koszt takiego samych części jakby łańcucha, ślizgów, napinacza, to zależnie jakiego procenta byś kupił w zamienniku, to jest około tam 1200-1500 drogo. zł. Nie, no i trzeba byłoby znaleźć warsztat, który by zrobił nam to dobrze, to myślę, że dajesz tam gdzieś koło Ale jak 1000, rozumiem, 1500 tutaj ta zł. część pod maską eksploatacyjnie jest naprawdę bardzo dobra. Nie ma tutaj co się Nie ma co obawiać narzekać. grubszych Nie ma co napraw. narzekać. Nawet Szczególnie gdybyś jak auto często- było... Nawet gdybyś często ten olej wymieniał, to też nie są jakieś duże koszty, bo filtr oleju kosztuje 30 zł, bańka oleju około Okej. 300, więc Uważaj na paluszki. Więc nie będzie drogo. Oczywiście link do... Nie wiem, czy to ogłoszenia, czy co tu zrobimy, bo musimy się nakombinować, bo wystartował Findcar, a to nie jest samochód od dealera, z programu partnerskiego, oficjalnego, tylko trzeba będzie tutaj jakoś obchodzić to wszystko. No coś tam wykombinujemy, więc w opisie link na pewno znajdziecie, żebyście mogli sobie kliknąć, zobaczyć cenę, wyposażenie, przebieg, wszystko co na temat tego samochodu wiadomo. To co wiemy, to już powiedziałem, wersja poliftingowa, co oznacza, że można ją rozpoznać przede wszystkim na pierwszy rzut oka po przednich lampach, które zostały zmienione. Generalnie troszkę też zmodyfikowany został przedni grill podczas tego liftingu, ale więcej było zmian technicznych i mechanicznych, bo na przykład poprawiono zawieszenie. A dodatkowo w wersji Performance, do której trzeba było dopłacić 25 000 złotych w tym 2021 roku, mieliśmy powiększone tarcze hamulcowe do 360 mm, mieliśmy kute felgi 19-calowe, które obniżały masę nieresorowaną samochodu o 14,5 kg łącznie. Mieliśmy zawieszenie adaptacyjne z regulacją twardości i tutaj pytanie, bo przedliftowe też miały te performance, na przykład ten adaptacyjny zawias, tylko tam rozbieżność pomiędzy trybem a komfortowym, a sportowym była dosyć niewielka. Natomiast po lifcie, bo klienci narzekali, że w trybie komfortowym to auto jest zbyt mało komfortowe. Po lifcie już one mają bardziej miękko zestrojony ten zawias w trybie komfortowym, ale jednocześnie można go utwardzić. Co jak nam klęknie taki amortyzator, jakie to są koszty? jeżeli klęknie nam amortyzator, to myślę, że musimy tutaj oscylować w granicach około 1500 w górę. Na chwilę obecną, jak przeglądałem katalogi To nie jest hurtowni dużo. Do BM-ki adaptacyjny zamiennikowych, zawias to jest... pojawiają się, ale to są takie, wiesz, szczątkowe, więc przypuszczam, że na chwilę obecną, gdybyśmy chcieli do tego modelu, no to musimy się zjawić w serwisie w autoryzowanym, tak? I ile wtedy? Około 1500-1800 zł. To do BM-ki kosztują po 5, 6, 7 koła takie adaptacyjne. No do BM-ki, do amorki. Volkswagena trochę mniej, Audi troszeczkę, no to taka, wiesz, no taka wyższa półka, nie? Jakby, jeżeli mówię, trocek? eksploatacyjnie nie jest drogo. Klocki zaczynają się, jeżeli mówimy o przedniej osi, to klocki zaczynają się od 400-450 zł w górę. No mówię, zależy jakiego procenta wybierzemy. Za komplet. Za komplet. Tarcze za sztukę około 500 zł. W górę. Naprawdę? Tak, Jak na więc- hot hatcha, to naprawdę Więc nie to są jest duże jakoś mega wydatki. drogo. Bierz pod uwagę, że gdybyśmy mieli tutaj Golfa GTI, no to trzeba... No, Dołożyć razy 2. no 2 może nie, ale 1,5 na pewno, nie? A tutaj mamy również, i to występowało też tylko w performance, zwykła NK tego nie miała, szperę z przodu, układ ELSD tak zwany. Czy to jest awaryjny element? Z tego co mi wiadomo, to nie.
Czyli nic. Nic. I Skrzynia mówię, biegów? Ze, 8 ze, skrzy- DCT? słuchaj, ze skrzynią biegów to są na razie różne opinie. Ja się nie spotkałem, natomiast słyszałem, że ta skrzynia lubi podszarpywać, ale na razie serwis rozwiązuje problem w ten sposób, że robi jej soft. Program. Czyli zmieniają program i tak dalej. Jakby mówię, nie widziałem w większych przebiegach, więc nie wiem, co się dalej z tą skrzynią dzieje. Natomiast podobne usterki co do poprzednika, czyli 7 DC. Nie to, żebym muchy odganiał, tylko chcę pokazać, że to nie jest hatchback, w związku z czym to nie jest hot hatch, tylko to jest fastback, więc to jest hot fast. Hot fast. Hot fast. No jak hot hatch to jest hatchback, to jest hot fast. Hot fast. Właściciel kupił sobie fastbacka nie dlatego, że ma większy bagażnik, tylko wiesz dlaczego? Bo mu się bardziej podobał. No, dokładnie tak. Ale ja podejrzewam, że to jest jakiś kompleks, bo przeczytał, że ma 11 cm więcej. I No, wyszło, wiesz, że tymi jednak centymetrami weźmie, to różnie bywa, nie? weźmie fastbacka. Natomiast prawda jest taka, że w hatchbacku tutaj wchodzi 395 litrów, a tu mamy 450, więc 55 litrów więcej. Przy czym ta rozpórka zabiera 15 litrów pojemności, niemniej nie wiem, no oczywiście wiesz jak to mierzyli, wysypując tutaj styropianowe kulki, więc de facto i tak tam walizek nigdy do końca nie dopchniesz, bo pochylone jest oparcie tylnej kanapy, nie zwracałbym szczerze mówiąc na to zbytnio uwagi. O, widzisz, o i takich klientów to my cenimy. Kurna, sprzedajemy Hyundai, a on nam Ferrari kupił. A, jak to zobaczyłem, to już pamiętam. My już testowaliśmy na kanale Hyundai i30N, ale w wersji hatchback z manualem przedliftowego i miał fajną nazwę, bo się nazywał Projekt C. Był odelżony, a my go jeszcze dodatkowo odelżyliśmy, bo mu na przykład wszystko z bagażnika. Nie Pamiętam. tylko szampana, ale też koło dojazdowe, półeczki, dupeczki, śrubeczki. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Pokaż tu, Piotr. Pokaż to, podnieś to jeszcze. Ile tu zobacz, ile tutaj utracono Słuchajcie, pojemności. tu nikt nie miejsca. zaglądał, bo tu jest jeszcze pajęczynka, zobacz. To jest jeszcze fabryczna, Fabryczna pajęczyna. Nawet jest na Zobaczcie, pająku widzisz? napisane Made in Korea. No i jakbyście chcieli powiększyć sobie bagażnik, to tutaj są tylko śruby montażowe całej tej plastikowej wanienki. Można to wywalić i wtedy masz głębszy bagażnik. I tam tracisz przez belkę 15 litrów, a tu zyskujesz ze 150 dodatkowo. 150. Plus jest taki, że jest koło dojazdowe, a nie ten zasrany zestaw. Zestaw naprawczy. I tu jest, zobacz ile tu zmarnowano miejsca. Przecież tu spokojnie można było wywalić tą wanienkę, nakutać ci takie, wiesz, te Nie, no pojemniczki słuchaj, takie spokojnie pod spodem. 7 cm mogliby to obniżyć do wysokości tego. O, to tutaj wiesz, na długość ma 11 cm, miałby Siedem, na grubość 7 więcej, 7. ale byłby zadowolony wtedy. O, człowieku. Dobra, pakujemy. Kurde, ile tutaj pojemniczków. Z prawej, z lewej, z boku. O, masz. Wkład olejowy, czas palenia 4 dni. No, spróbujesz tam wcisnąć? A wiesz czemu? Czekaj, tu kurna. Spróbujmy. Tak to jest, jak właściciel auta stoi nam za plecami. To się z tymi walizkami. Jakby se poszedł, by go tu nie było, to już byśmy mieli to zapakowane 8 razy. Oj nie, zobacz, Łukasz, nie wejdzie. Oj, nie wejdzie. Uważaj tutaj, Piotrek, bo porysujesz skórę Odwrotnie. kółkami. Musisz odwrotnie to zrobić. Piotrek, tu też nie szarp. Nie, może Nie. ja tu kocyk położę. Piotrek, nie, bo poniszczymy. Dobra, dwie walizki tutaj nie wejdą. Beznadziejny ten bagażnik. Dobra, prawda jest taka, że na płasko to tutaj wejdzie jedna taka duża, druga troszkę mniejsza. No można ją spróbować ustawić bokiem. Daję jeszcze kabinówkę i wtedy nam się mieści wszystko pod półeczką. Tutaj, w tym miejscu. Tu jakiś plecaczek. I tak jak na samochód segmentu C, bo tak trzeba rozpatrywać nawet wersję Fastback, czyli naszego Hot Fasta, to nie jest źle. Proszę bardzo. Wejszło? Wejszło. Natomiast przez bardzo opadającą mocno tę tylną część nadwozia, no to generalnie nie masz tutaj możliwości postawienia tych rzeczy inaczej. Tu jak to włożysz, to już nie zamkniesz, bo będzie wystawało poza obrys samochodu. Zobacz. No, nie ma takiej opcji. To albo trzeba wybić szybę, albo uciąć walizkę. Dokładnie. Ewentualnie możesz spróbować sobie taką dużą, postawić w ten sposób, Nie ale wlizie. też nie wiem, czy to się uda. Poka. Nie. Też nie. Nie. No, więc w hatchbacku miałbyś ten bagażnik krótszy o 11 cm, Ale wyższy o 7. ale jednocześnie wyższy o 7, więc tam prawdopodobnie można byłoby walizki na przykład w ten sposób umieścić. To jest te 7 brakujące tam. Dokładnie. Mało praktyczne mówisz, tak? A weź go jeszcze odpal.
A, ja wiem, czego ty chcesz posłuchać. Bo bardzo fajnie brzmiały i 30N zawsze, jak na 2-litrowy silniczek, to miały sportowy układ wydechowy i to z tyłu gadało bardzo fajnie. O! I daj mu na zimnym! O! A zmień tryb. Ty! To musi fajnie gadać pod obciążeniem w drodze. Fajnie, co? Jak na 2-litrówkę w ogóle? Świetnie to brzmi. Powiem ci, że robi dobrą robotę. Gardłowo, I, fajnie tak. takie tutaj GTI, czy tam SK, Nie mają takiego brzmienia. No nie. Nie mają takiego Nie. brzmienia. Fajnie, nie? Świetnie to zrobili, a już biorąc pod uwagę, że mamy tutaj GPF-a, Fajnie. to aż korci człowieka. Dobra, siadaj pan z przodu. No i powiem ci, że Maksymalnie. dramatu nie ma. Jak na samochód tej klasy, czyli przypominam, kompakt. Dotykasz deski kolanami? Mam takie, wiesz, tutaj komfortowo w miarę tak, że z myślą jestem o tobie. O. Wiesz, z myślą o bardzo tobie. ładnie to ująłeś. No to jeżeli z myślą o mnie, to dziękuję ci bardzo, bo naprawdę mam tutaj miejsce. I to, mam miejsce na kolana, mam miejsce tam na stopy, choć ten fotel mógłby troszkę wyżej być, no ale to wiadomo, no nie wszystko No, ale można nad mieć. głowę nie masz Nad miejsca. głową jest gorzej, w hatchbacku jest lepiej. Nad głową w hatchbacku jest więcej tego miejsca. W fastbacku przez tą opadającą linię dachu, tutaj rzeczywiście już tego dotykam. Ale taka osoba 1,70 m, 1,80 m, która tutaj usiądzie, to powiem ci, że będzie miała komfortowo nawet w dłuższą trasę. No siedzonka to w zasadzie jak nowe. Tu jest coś w rodzaju mikrofibry, skórzana tapicerka, ona była standardem w NC, ładne perforacje. No nie wygląda to jakoś super ach i och, natomiast jest zrobione naprawdę dobrze i przyzwoicie. No ale porównując do zwykłej wersji, na pewno wygląda fajniej. Tak, zdecydowanie. Dosyć Także- płaski jest tutaj ten tunel, więc jeszcze trzecia osoba, jakaś mała na krótkich dystansach mogłaby usiąść. Natomiast brakuje choćby nawiewów z tyłu albo gniazd USB do naładowania czegokolwiek. Nie ma tutaj niczego z takich rzeczy, więc samochód przemyślany o tych, którzy siedzą z przodu. A jak są dzieciaki wpięte w isofixach, to są małe i nie potrzebują jeszcze niczego podpinać pod USB. Mamy tutaj co? Podparcie, czyli podłokietnik, 2 uchwyty na kubki. I fajne Ale mamy mamy też rękaw na narty, natomiast no, przewieziemy jedną parę maksymalnie, może 2, jak nam się uda. Tylko jak jedziemy w czworo i 2 pary nart, no to 2 osoby i tak muszą go wynajmować, bo kanapa jak nam się dzieli, to dzieli nam się w proporcjach 40-60. Ale mamy za to płaską podłogę, tu troszkę nam ta rozpórka może przeszkadzać, a Ty mówisz, że ona jest... Ona jest demontowalna, No, demontowana, faktycznie, bo tak. ona ma tutaj normalnie 2 śruby z tej strony, 2 śruby z tamtej strony, przykręcone do nadwozia. Także jak więc jedziesz na rzeczywiście wakacje, to wyciągasz, jak jedziesz na tor, to przykręcasz. To przykręcasz. No drzwi tutaj boki. To nawet jest takie miękkie, to nie jest takie twarde. Myślałem, że w tym segmencie już wówczas stosowano z tyłu taki chamski plastik na podszybiu, a to jest przyjemne i to też jest przyjemne, dosyć miękkim materiałem obite. Nie jest to jakieś wyrafinowane, jeżeli chodzi o materiały, o kształty, ale jest to prawidłowe i naprawdę dobrze zmontowane. Nawet te plastiki dobrze wyglądają, przynajmniej tutaj z tyłu. Ciekawe jak to wygląda z przodu. Fotel bardzo wypierdziony. No tu na tym fotelu troszkę widać, że jest używany, ale poza tym w idealnej kondycji, nic nie poprzecierane. Tutaj takie delikatne tylko zagniotki. W tym pakiecie Luxury znalazł się m.in. elektryczny fotel kierowcy Właśnie mi się i tamten gwizdek też popsuł. jest. Ten też Tak, jest elektryczny, też jest Piotrek? elektryczny, tak. To dobrze. Natomiast nie ma tutaj pakietu Sport. Sport dawał Ci m.in. takie jeszcze bardziej sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, lepszym trzymaniem bocznym, ale te nie wyglądają źle i przynajmniej będą komfortowe w dłuższe trasy. No i w tym pakiecie Luxury były jeszcze ogrzewane zydle, ogrzewana kierownica i parę tam innych dodatków. To co, jadym? No chodź, bo jestem ciekawy. Dotrzyjmy go w końcu. Ciekawy jestem, jak A to bo to jeździ. Twoja pierwsza przejażdżka i Ja jeszcze nie miałem doświadczenia z A ty fan Hyundai jesteś takich i30. samochodów, bo Wiesz sam co? jeździsz S3, lubisz Tak. Golfa GTI. Łukasz, ja lubię wszystkie samochody, które mają delikatny charakter sportowy. Tak jak mieliśmy ostatnio w teście A jednocześnie Kię. tanie w eksploatacji. Tak. A ten na takiego wygląda, więc ciekaw jestem Twoich spostrzeżeń z Także jazdy. jestem bardzo ciekawy, jestem ciekawy też tej skrzyni biegów. Let's go. Także dawaj.
Dokładnie 31 416 km przebiegu od chyba czerwca 2021 roku, albo od maja. Gwarancja się na to auto kończy dopiero w przyszłym roku, bo jeszcze jest na fabrycznej gwarancji. I 30 tysięcy w 5 lat, nie, niespełna 5 lat. Myślę, że właściciel kupił sobie to chyba jako zabawkę, jeżeli można to tak nazwać. No, zabawkę, którą nigdy się nie bawił Na torze. w taki sposób, do jakiego została stworzona. Ciekaw jestem Twoich wrażeń, bardzo. Co ciekawe, bardzo krótko ten samochód był oferowany po liftingu w Europie, bo tylko tam do przełomu 2022-2023 roku, co oznacza, że moim zdaniem kiedyś jako hot hatch to może być taki łakomy kąsek. Może nie klasyk, ale naprawdę łakomy kąsek z biegiem czasu. Może być poszukiwany na rynku Może być wtórnym, poszukiwany, nie? dokładnie. No ciekaw jestem Twoich wrażeń właśnie, szczególnie jeżeli chodzi o zawias tutaj, bo podobno to adaptacyjne zawieszenie Jest charakteryzuje się bardzo tym, twarde. że ma ogromną różnicę pomiędzy trybem sportowym Weźmy, a od razu trybem, zmienimy ale tutaj. tutaj mamy ten custom. Na razie wejdź sobie w tryb komfortowy i teraz jesteśmy, w normalu. Dobra. Jak jesteśmy w normalu, pojedziemy sobie kawałek, a potem zmienimy, wystarczy, że Zmienimy go zmienimy czyli- tutaj, na N-kę. na N-kę, od razu Tak, się wskoczy bo on na ma, sporta. tam ma Eco, Normal Okej. i Sport, a tutaj ma N-kę taką A tu zawsze sobie zapisaną. jakby tu jest zmieniamy. N-ka customowa, można Okej. zmieniać. No, jedź pan. No to dramy nie ma. Nie ma. Patrz, Ty, niesamowite, co? wiesz co? Nie Nie- pamiętam, czym żeśmy jechali takim twardym tutaj. Ale jaka A jest... jaka jest różnica, zobacz. To jest ten N. Ty, a no teraz masz zobacz. kolosalna. Mięciusieńko, jakbyśmy jechali normalnym nie samochodem. znam drugiego auta, w którym byłaby tak duża różnica pomiędzy trybem komfortowym a sportowym. Patrz, no tu nagle jak z granitu się robią te amortyzatory, musisz omijać nawet żuczka, który przechodzi przez drogę, żeby go nie rozjechać, bo wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że ten żuczek złamie ci kręgosłup. Weź to wyłącz, włącz komfortowy. Powiem ci, że jest naprawdę duża różnica i no kilka marek mogłyby tutaj sobie Prawda? wyciągnąć Ale wnioski. wiesz, z czego to wynika? To wynika między innymi z tego, że zawieszenie tego samochodu stroił Albert Biermann, czyli ten człowiek, który odpowiadał za zawieszenia i układy kierownicze w BMW M, a przeszedł do Kii i dzisiaj chyba jest nawet w jej zarządzie, bo tak dobrze poszła mu robota z samochodami Kii i Hyundai'a. A weźmy jeszcze wyzeruj spalanie, bo rezerwowaliśmy, ale staliśmy i mamy wysokie dosyć. No. I jak masz już ten tryb N-kowy, to jeden jest takim trybem przypisanym, a drugi jest customowy. I ten customowy, mój drogi, możesz sobie tutaj wszystko ustawiać. Silnik, skrzynię biegów, działanie tego ELSD i wtedy ono ma na przykład sportowe, ale możesz sobie normalne ustawić i na przykład zawieszenie też może być albo normalne, albo sportowe, albo Sport Plus. Dźwięk wydechu też sobie tutaj ustawiasz, czy taki bardziej agresywny, czy bardziej komfortowy, czy taki tylko sportowy, więc wszystko to możesz sobie wedle własnych upodobań To ustawić. też porównując do innych marek, które robią hot hatche, masz dużo większy wybór możliwości ustawień niż A to jest konkurencji. jeszcze nie koniec, bo jak wejdziesz sobie w opcję wydajności, to masz kontrolę startu, czyli launch control, pomaga szybko przyspieszyć podczas ruszania z miejsca. Możesz ustawić sobie, od jakich obrotów ten launch control ma wystartować. Czy 2500, czy mniej, czy więcej. Masz kontrolkę zmiany biegów. Ustawiasz sobie, przy jakiej prędkości obrotowej silnika ma Ci dawać znak, żebyś zmienił bieg. Masz N-Power Shift, czyli lepsze przyspieszenie, bardziej dobre uczucie jazdy dzięki optymalnie pracującej przestawni nastawionej na wydajność. Masz N-Tract Sense Shift, czyli program skrzyni do jazdy po torze wyścigowym aktywowany automatycznie po wykryciu warunków jazdy dynamicznej, na przykład jazda po torze wyścigowym. no to Więc zobacz, ile tutaj tego wszystkiego To masz. ja mam Jak do chcesz ciebie- sobie podejrzeć, to masz przeciążenie, ale masz pracę sprężarki, która Ci pokazuje dokładnie temperaturę chłodzenia, prędkość, moc, moment obrotowy. Wszystko tutaj sobie możesz wyświetlać, wszystko możesz sobie ustawiać. To ja mam do Ciebie, Łukasz, dwa pytania teraz. Pierwsze pytanie jest takie, dlaczego nie robili tego w 4-napędzie? I drugie pytanie, dlaczego skończyli to produkować? Skończyli Kurde. produkować przede wszystkim przez normy emisji. Jak wiadomo, one potrafią zabić wszystko, nawet najlepsze projekty. Natomiast wersja czteronapędowa podobno nawet była przewidywana i pracowano nad nią, no ale nie było
wewnętrznej chęci chyba w firmie, żeby Powiem jednak ci tak. czteronapędówkę wypuścić. Jakby zrobili to 4-napędówkę, to myślę, że by była bardzo gruba konkurencja dla Golfa R. Bo przypomnij, ile kosztuje Golf R w podstawie? No ile kosztowało? 150 000, tak? Słuchaj, 127 kosztował w 2021 roku ten samochód, plus 25 za performance, plus 9000 za DCT, plus tam jakieś te pakiety, wszystkie luxury i tak dalej. Powiedzmy, że 160 000 złotych do 170, tak jak tutaj jedziemy już w zasadzie najwyższą możliwą specyfikacją. No to takiego Golfika R-kę, no to trzeba już tak od 200 z groszem, nie? No jeżeli byśmy takie wyposażenie w nim mieli, to nawet więcej. 250. bym powiedział. No bardziej. To masz 100 000 różnicy. To było bardzo dobrze wycenione auto i bardzo dobre zbierało recenzje. Brakowało mu tylko do pełni szczęścia tego napędu na 4 koła, ale z drugiej strony, jak ktoś lubi ośki, albo jak to ma być takie wejście dla niego do świata hot hatchy, to przód napęd. Nie, no to jest bardzo rozsądny wybór. Ale kurczę, no ta różnica tutaj na tej trelince tutaj, nie? Na tych płytach. Szokująca. Kurde, no, wiesz co, ja Szokujące. czytałem opinie, widziałem różne rodzaju recenzje tego samochodu, ale to, co tutaj zobaczyłem, to kurde, no naprawdę, wiesz, jeździłem na 100 samochodami, różnymi markami, ale czegoś takiego jeszcze nie Aż takiej dużej doświadczyłem. różnicy, No nie? kurde, ale jak? No, w wersji po lifcie już mieliśmy troszkę ładniejsze multimedia, miały Apple CarPlay, miały Android Auto, ale przewodowe, natomiast ekran był ciutkę większy. Podoba mi się to, że nie mamy tutaj cyfrowych zegarów, tylko one są analogowe jeszcze z komputerem po środku, ale ładne są. Są ładne, białe. takie, ale niebieska taka obwódka jak ten kolor, który jest zazwyczaj na NC, bo tutaj widzę, że kolor mamy taki coś a la Nardo Grey, taki szary trochę, Tak. nie? Ale to jest ten niebieski i co, nie wiem czy wcześniej widziałeś, zauważyłem, że tak jak w BM-kach, M-kach, mamy tutaj na wyświetlaczu, wyświetla się diodami czerwonymi, pomarańczowymi. On jak był zimny wcześniej, to się świeciła tam do 6000 obrotów. A jak się rozgrzał, to już pozwala na więcej. Na więcej, czyli tak jakby ostrzegał nas, do ilu obrotów możemy ciągnąć, kiedy jeszcze mamy zimny, kiedy mamy zimny silnik i nie można Oczywiście, tylko trzeba wszystko rozgrzać. No i tych niebieskich akcentów jest tutaj więcej. Niebieskie oprzycie kierownicy. Tak, bardzo fajnie to Mamy wygląda. niebieskie Podoba mi akcenty się to. również na fotelach. No i 2 niebieskie przyciski. Fajnie też, że tutaj na kierownicy do ustawiania trybów jazdy. Taki szybko je, wiesz, tak jak to widziałem, też szybko je zmieniasz. Nie szukasz gdzieś tutaj w menu, nie szukasz tu, tylko masz pod kierownicą i jednym ruchem palca zmieniasz sobie na Pyk, pyk, komfort pyk i jedziesz. i pyk zmieniasz sobie na N-kę, kiedy chcesz nim. To też bardzo fajne rozwiązanie, podoba mi się. A widzę, tak urzekł Cię Hyundai Podoba mi się. i30N Fastback Performance Podoba mi z się, pakietem Luxury skrzynią 8 DCT. Podoba mi się. Jestem ciekawy jeszcze jak ta skrzynia będzie pracowała, tylko mówię, chcę wyjechać kawałeczek dalej, bo wiesz, tutaj mogą gdzieś stać. Przede wszystkim też nieco zmieniła się charakterystyka pracy tego motoru z dopiskiem Performance w wersji po liftingu, bo o ile przedliftowy, on dużo szybciej łapał maksymalny moment obrotowy, bo już w okolicach 1500-1600 obrotów na minutę, to tu jest 200, więc trzeba go troszkę wyżej kręcić. Tak to ciągnie. Bo szanownemu panu spodobało, widzę. ale jak to ciągnie? No owszem, no. To jest... Jak bułgarka w nadarzynie. Tak, powiem Ci, że tutaj czuć troszeczkę tą moc na tej przedniej osi, bo jak wciskasz pedał gazu do oporu, czyli tak zwanego kickdowna robisz, to czuć, że ten samochód aż tak wiesz... Delikatnie pracuje przodem? tak, czuć No to. pomimo tej szpery, nie? Tak, czuć, że No, ale to troszeczkę, jest, że go wiesz, rwie, nie? dlatego dla mnie jest zaskoczeniem to, że ludzie robią tutaj po 400 koni. Rozumiałbym to, jakbym miał tę moc na tylnej osi. Czujesz? Zobacz. Tak. Ale też jedziesz w trybie takim, który ma dezaktywowany Wszystko mamy. ESC Sport, Tak. nie? No takich detali tutaj brakuje, jak na przykład obszycia skórą tej dźwigni ręcznego. Zobacz, ona jest taka plastikowa, hamowata.
Ogólnie Nie? w ogóle tutaj wykończenie tego wnętrza. Dużo plastiku jest. Dużo plastiku. Mógłby być bardziej taki przyjemniuśki, wiesz, gdzieś tutaj Tu jest troszeczkę niby skórki miękkie, gdzieś dać tej Tu takiej. jest miękkie, tu jest O. miękkie, tu jest miękkie, ale to już na przykład wszystko tutaj twarde, to twarde, to twarde, to twarde, wszystko tu. Podłokietnik nieregulowany, małą ma powierzchnię, ani go nie podniesiesz sobie, ani go sobie nie wysuniesz. mógłby tu być bardziej, USB wiesz, nie? tylko jedno gniazdo, bo tu masz zapalniczkę 12 V, dwie zapalniczki 12V, a nie masz drugiego gniazda USB, tylko I jest to dlaczego nie jedno dali z tyłu jedyne. gniazda Z na tyłu przykład, też nie? nie ma gniazda, w podłokietniku też nie ma gniazda. Więc takich detali tutaj brakuje i to świadczy o tym, że ten samochód swoje lata konstrukcyjnie już ma. Wbrew pozorom, podoba mi się panel, że jest normalnie dotykowy, w sensie Obsługa jest bardzo prosta. obsługa i jest, wiesz, klikany, nie ma tej haptyki, ale fajnie, że wyświetlacz jest dotykowy, a nie tu, chociaż też widzę tu rolką możesz Ale sobie, to tak? tylko do zwiększania, zmniejszania Okej, głośności. no to ale on fajnie. działa naprawdę, może nie jest jakiś spektakularnie szybki, ale możesz tutaj wejść dosyć szybko, przynajmniej jest intuicyjny w obsłudze, jak masz Google albo Android Auto, albo Apple CarPlaya podłączonego, to już w ogóle petarda. Rzeczywiście fajnie, że mamy manualną całą obsługę klimatyzacji, a oprócz tego jeszcze tutaj zgrupowane wokół skrzyni biegów Tak. najważniejsze przyciski. Ty, ja nie zwróciłem Więc uwagi, że mam grzaną i ogrzewanie sobie fajerkę. włączyć. No, kamerki masz. Proszę, nawet podczas jazdy możesz wyświetlać sobie, co się dzieje za samochodem. Fajnie. Takie 68-69 dB, biorąc pod uwagę betonową nawierzchnię i sportową oponę, która zawsze jest trochę głośniejsza, bo ma inną mieszankę, to moim zdaniem jest to bardzo dobry wynik. Dobre. Najważniejsze, że subiektywnie nic się tutaj nie wkurza. Delikatnie musimy podnieść głos, natomiast to nie jest tak, że to jest... Czasami w tych to- hot-hatchach jest tak, to że już już bym- jedziesz tak. Polemizował troszeczkę. No z tym podniesieniem głosu. Nie, Ja- ja czuję, że delikatnie podnoszę. Głośniej mówisz? Tak, Głośniej mówisz? mówię, że mówię. Mówisz, że mówisz. Natomiast często bywało w Ale hot-hatchach tych tak, szumów tu nie słychać ma. w ogóle nic. nie ma. A bywa tak w hot-hatchach, że już wydech tak rezonuje, Tak. pracuje w takich częstotliwościach, że cię irytuje, denerwuje. Nie a tylko tutaj wydech, nic, ale nie? słyszysz też i silnik. No, A tu silnika nie słychać w ogóle. nie, nic, zero. No, ale na 8 biegu przy 120 ma ile? Niespełna 2000 obrotów. 1800 obrotów cały No. czas. Nie, no bo w trasie myślę, że to faktycznie może zejść troszeczkę poniżej tej dyszki, bo tutaj też taka wada tego silnika, o której czytałem, że tutaj duże zużycie paliwa, takie No, 12, w mieście, nie? Tak, a w mieście i 15 i 16. Potrafi tutaj ochochlować. Także, no jeżeli on tutaj, wiesz, ma 8-biegową skrzynię i wrzuci sobie tą 8 na trasie, no to ile to teraz pokazuje nam? 7-8. No, to nie jest Ja źle. myślę, że jadąc spokojnie 120-140 w takim ruchu autostradowym, ekspresowym, to zamykasz się powiedzmy w 9 litrach. No to jak na 280-konny silnik, To nie jest zły wynik. to nie jest turbo doładowany, to nie jest zły wynik. To nie jest zły wynik. Szczególnie, że nie ma tutaj żadnego mild hybryda. Ani nawet nie wiem, czy jest tutaj... Zdejmiesz nogę z pedału gazu, to nawet nie ma trybu żeglowania. Nie. Nie. I to jest fajne, bo też tak powinno być w samochodach sportowych. Nieważne, czy jedziesz w trybie eko, czy jedziesz w trybie normal, czy sportowym. Teraz coś Ci przeczytam. Czasy na Nürburgringu. O, i30N Performance. Tylko tutaj mówimy o hatchbacku, nie liftbacku. Liftback przez to, że jest 11 cm dłuższy, to jest też 30 kg cięższy, ale te 30 kg mamy z tyłu, więc on jest trochę inaczej wyważony. Czas 8 minut 5 sekund 19 setnych i można to porównać na przykład z Golfem GTI TCR, który zrobił to tylko w 0,3 sekundy szybciej, a to TCR to przecież wiemy, że tak, to jest... ważny znaczek. Tak. C43 AMG Mercedes był wolniejszy, o niespełna sekundę. Ford Focus RS był wolniejszy, o niespełna sekundę. Toyota Yaris GR była Ale przecież wolniejsza, Focus jest 4-napędowy. ale no tak, no tak, No RS jest no 4-napędowa. jest o sekundę wolniejsza. Toyota GR Yaris też 4-napędowa, no ale jest słabsza trochę, o prawie 9 sekund wolniej. Formentor VZ5 był szybszy rzeczywiście i to 6 sekund, ale tam mamy 5-cylindrowy silnik i też kute auto na 4 łapy I 400 koni. i 400 koni.
Ale na przykład BMW M5 E60, pamiętasz takie? No pamiętam, Było oczywiście. wolniejsze o niespełna sekundę na Nürburgringu. Od tego samochodu. No, Tam V10 siedziała. no we ale, 60. ale jak widzisz, nie dało to tyle kopa, ty co gadasz? 280 koni z dwulitrowego Hyundai'a. No bo masa się liczy, bo jednak prowadzenie, bo to samochód z trochę innej dekady. Nie, E60 Tak, swoje lata konstrukcyjnie ma trochę, no. konstrukcyjnie, więc to jest co innego. Ale tu mnie zaskoczyłeś tym Formentorem, że on, nie, czekaj, co to było? Focusem RS. Focusem RS. No, Mieliśmy Focusa przecież w odcinku, kurde, robił wrażenie ten samochód. Robił wrażenie, duże wrażenie Taki robił. fajny, typowy, sportowy samochód, którym chcesz się pobawić, No nie? tylko wiesz, że wyścigi się wygrywa nie na prostych, tylko na zakrętach, Tak. a tutaj jednak udoskonalono to zawieszenie. Zawieszenie sam widziałeś, jest tutaj rewelacyjne. Ta skrzynia moim zdaniem świetnie zdaje też egzamin w tym samochodzie. Chociaż nie wiem, czy do jego charakteru manual nie pasuje lepiej. Nie, wszyscy jest... Enkę włączyłeś, Tak, jest Enkę czy Enkę Custom? Nie, NK... Teraz jest Custom, Teraz to jest jeszcze custom. raz. O, Teraz to. jest NCEST Ready. Sport. Ready? Tak. Dobra. A nie, to jest jakaś specjalna procedura startu? Ale poczekaj, może trzeba całkowicie wyłączyć kontrolę trakcji. Gotowy? Tak. Ja pierniecie! Ty jak przykopcił! Do 50 na godzinę to on normalnie... No nie udało nam się. 6-8. Ty, ale jaką przykopcił jebaniec! No, zostawił smugę, co? Kuu. A spróbujmy ten tryb sportowy, ESC Sport. Gotowy? Tak. O, teraz jest. Dawaj. Oj, lepiej ruszył. No. O, tutaj, ale dużo mniej już. No, panie kochany. Już. Już. Ja już mam pakę 40. 5,77. 5,77. Jak tu? No. I teraz jak dogrzejesz tą oponę, ja bym sprawdził jeszcze raz, bo ona teraz już łapie temperatury. Jak Nie ma ona problemu. zacznie, Mówisz. jak ta guma zacznie kleić, Tak, bierzemy tylko pod uwagę, że jest zimno dzisiaj. tak, i trzeba ją rozgrzać. I trzeba ją rozgrzać. Jak dogrzejesz i ona zacznie kleić, to te wyniki będą jeszcze lepsze. Dobrze trzymam? Próbuj jeszcze raz. Gotowy? Jest nas 3 rosłych hołopów, a już jesteśmy poniżej 6 sekund. Nie, wyłączył się. Włącz. Tak jest. Czekajmy. I teraz. Fajnie strzela. Bardzo mi się podoba dźwięk z wydechu. Nie jest uciążliwy, ale Nie. bardzo fajnie. Ale taki sportowy. 6,17. Pytanie, dlaczego tej procedury nie można zrobić? No moim zdaniem to jest ochrona przed przegrzaniem niektórych elementów. Kurczę, no ale w samochodzie sportowym... No ale robisz, wiesz, no startujesz tak do wyścigu, a potem robisz parę kółek na przykład, tak? No to nie robisz tego za każdym razem. Takie rzeczy to tylko w Porsche, a Porsche nie kosztuje, Piotrek, No 130 nie. tysięcy złotych. No nie. Ja myślę, 130 tysięcy złotych to kosztuje serwis w Porsche. Ja myślę, że jesteśmy w ogóle pierwszymi osobami, które robią procedurę startu w tym samochodzie, W wiesz? tym to na pewno. No, przez 30 tysięcy Ale z tą procedurą naprawdę było... Przebiegu Nie nie wiem, czy zostało widziałeś to różnicę, sprawdzone. nie? trrr. I jeszcze raz. (6,19). Bez procedury startu to jest takie powtarzalne 6,10, 6,20. Tak. I dawaj, ostatni raz jeszcze. O, jest. No, teraz... 6,31, bo jest znowu opona, się schłodziła już. Schłodziła się. Trzeba wybrać moment, żeby była procedura, a żebyś też miał rozgrzane Tak. opony. I ja myślę, że właśnie, widzisz, i I po te- jednej po jednej procedurze próbie. wyświetla od razu, że warunki kontroli startu nie zostały spełnione. Kończymy to z wynikiem 5,70. bardzo dobrym 5,77, natomiast nie jest łatwe uzyskanie powtarzalności w tym samochodzie. Łatwe jest uzyskanie powtarzalności bez procedury startu, Tak. bo to jest w okolicach 6,20 z 3 rosłymi chłopami w środku. Natomiast na procedurę czasami trzeba poczekać, żeby on nie zrobi jej raz za razem. Nie zrobi, ale i tak jestem zaskoczony wynikiem. Mhm.
No i w ogóle jak ten samochód jeździ. Wysiadaj. Takie mam wrażenie, że dzięki temu, że w wersji poliftowej poprawiono ten zawias, w sensie, że jest duża rozpiętość pomiędzy trybem twardym a trybem komfortowym, przez to, że wrzucono tutaj wreszcie ten automat, przez to, że poprawiono silnik sam, czyli intercooler, zmieniono turbosprężarkę, że ten samochód jest takim hot hatchem, w którym dostajesz dwa auta. Dostajesz normalnego, zwykłego Hyundai'a i30 do jazdy na co dzień, który Takiego nie jest krawędziaka. głośny, który nie jest tak twardy, że chce złamać Ci kręgosłup, który nie wyrywa Ci kierownicy, którym po prostu przyjemnie się jeździ. A jak naciśniesz ten przycisk tej flagi z szachownicą, to się wszystko zmienia i masz drugie auto. Auto sztywne, auto twarde, auto, gdzie masz świetne czucie całego układu napędowego, tego co dzieje się z przednimi kołami, które daje Ci frajdę z pokonywania zakrętów, z zrobienia procedury startu, z przyspieszania. I spalania z które jest- 9 na 18. Dokładnie tak. Wszystko się zmienia. Masz w cenie 130 tysięcy złotych w tym wypadku masz dwa Hyundaie. Słuchaj, zrobił ten samochód na mnie naprawdę duże wrażenie. Naprawdę duże wrażenie. I no chciałbym jeszcze się, mam nadzieję, że może nam się uda przetestować Renault Megane RS, bo nie jeździłem jeszcze, i nowym Civiciem Type-R'em, bo też jestem ciekawy tego auta. Ale ten samochód na tle konkurencji, którą obecnie jeździłem, No. naprawdę robi robotę. I cena w tym aucie robi też robotę. Bo tutaj mamy egzemplarz, który ma 30, niecałe 2000, tak. 31 500 powiedzmy, i 130 tysięcy złotych za takie auto. Masz wszystko, czego potrzebujesz. Masz przyzwoity bagażnik, jak masz rodzinę 2+2, żeby gdzieś pojechać. Masz wystarczająco dużo mocy, żeby się nim pobawić. Jeżeli oczekujesz większej uniwersalności od samochodu i że będzie się sprawdzał w różnych warunkach pogodowych, brakuje mu tylko napędu na tylne koła. Ale w ogóle spontaniczność napędzania się jego. Ja tutaj 10-20% wciskam pedał gazu, a on chce jechać. To mi jeszcze się w Ja nim to podoba. widzę, wiesz, i widzę też po skrzyni, jak ona fajnie te biegi przerzuca. Bardzo miękko. Zupełnie działa inaczej niż te automaty 7DCT. Tak. Stosowane w grupie Hyundai'a i Kia w samochodach nie sportowych, tylko tych takich zwykłych. Tam zdarzają im się opóźnienia, zdarzają im się szarpnięcia, no one nie są doskonałe, a ta skrzynia pracuje zupełnie inaczej i brzmi świetnie. Wydech robi mega robotę. Mega. Momentami słyszysz turbosprężarkę, czasami Tak. świśnięcie, tam czasami brzmi tak, jakby miał wolny wydech w ogóle, bo tak jakby szybko się uwalniały te spaliny. Bardzo, nawet w trybie normalnym, jest bardzo wrażliwy na dodanie gazu. Od razu otwiera sobie przepustnicę, od razu sobie redukuje bieg. No powiem Ci, już zapomniałem, jak dobre jest to auto. Powiem Ci, że Widać? moim zdaniem ten samochód jest bardzo niedoceniony. A ja myślę- Za mało go jest na rynku. A ja myślę, Wszyscy wybierają że... Golfy, wszyscy wybierają Seaty, Cupry, wszyscy biorą Audi, no bo to trzeba, wiesz, ale kurde, mamy za dużo mniejsze pieniądze, naprawdę zajebisty wóz. I to wóz, który był strojony najpierw na torze w Korei i pracowali nad nim, bo pamiętaj, że Hyundai w rajdach WRC odnosi całkiem Tak. spore sukcesy. I tutaj to jest efekt tych sukcesów przeniesiony na drogi publiczne. Bardzo wysoką notę u mnie dostaje. Jak go oceniam jako hot hatcha, takiego daily do jazdy na co dzień, przepraszam, hot fasta. Hot Nie fasta, hot hatcha, tak. hot fasta. Jak Hot tak fasta. go oceniając, Hot fasta. świetny wóz za bardzo dobre pieniądze, nawet jako używany. Ja śmiało tutaj daję dyszkę. O! Tak, nie, ja to, posłuchaj, względem eksploatacyjnym, on nie jest drogi w naprawach. Tanie części eksploatacyjne są, tak? No nie oszukujmy się, jak masz nawet do wymiany ten amortyzator, kurde, no przy 30 tysiącach ma Ci się popsuć, no nie, on Ci się Jak 150 będzie miał. to I 150 tysięcy, 1500, nie? To też nie jest To nie w serwisie, jest, fasa. serwis to nie jest jakoś dużo. Ten rozrzut nawet, dobra, wymieniasz olej co 10 tysięcy. Jak dbasz, tak masz, a wtedy Cię Hyundai i30N Performance Fastback Dla 8 mnie? DCT z pakietem Luxury cieszy latami. Tak, dla mnie tylko dwa minusy. Brak napędu na 4 koła. Brak napędu na 4 koła i że przestali go produkować. Bo tak to mógłbyś pewnie za niewiele większe pieniądze dzisiaj kupić nowego. I dalej by strzelał Volkswagenowi w kolano.